Witajcie! Dziś zabieramy Was do miasta, które od dawna nazywane jest perłą uzdrowisk polskich. Położona na obrzeżach województwa małopolskiego w Beskidzie Sądeckim Krynica-Zdrój od ponad 200 lat przyciąga tłumy turystów i kuracjuszy z całego świata. Miasto kusi swoim mikroklimatem oraz zdrowotnymi walorami wód mineralnych, ale także bogatą bazą turystyczną i wieloma ciekawymi atrakcjami. Opowiemy Wam dziś trochę o historii i atrakcjach uzdrowiska. Pokażemy także świetne muzeum, w którym będziecie mogli przenieść się do czasów dzieciństwa, a którym będzie mało podróży w czasie, podpowiemy, jak cofnąć się do lat 30. XX wieku. Odwiedzimy także dwie atrakcje położone w paśmie Jaworzyny Krynickiej, żeby pokazać Wam, jak aktywnie można spędzić czas w uzdrowisku bez względu na wiek. Magda przeprowadzi także ekskluzywny wywiad z ikoną Krynicy. Z kim? O tym przekonacie się nieco później. Sprawdźcie, co warto zobaczyć w Krynicy-Zdrój. Dziękujemy, że odwiedzacie z nami Krynicę. Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału, bo co tydzień publikujemy na nim filmy pokazujące atrakcje Polski, które warto zobaczyć. Będzie nam również bardzo miło, jeśli docenicie naszą pracę łapką w górę i komentarzem, dzięki czemu algorytmy YouTube'a pozwolą nam dotrzeć do nowych widzów. Krynica powstała w połowie XVI wieku jako wieś należąca do Danka z Miastka. Od początku istnienia do pierwszego rozbioru wchodziła w skład tzw. państwa muszyńskiego należącego do biskupów krakowskich. W 1783 roku Krynicę wraz z całymi dobrami muszyńskimi przejął skarb austriacki, który wkrótce wysłał tu krajowego radcę górniczego celem zbadania i oceny krynickich źródeł. Jego pozytywna opinia przyczyniła się do późniejszego rozwoju krynickiego zdrojowiska. Już dekadę później austriacki komisarz rządowy Franciszek Stix von Saubergern zakupił tu ziemię ze źródłem wody mineralnej wraz z okolicznymi polami i łąkami za cenę 50 ówczesnych złotych oraz postawił pierwszy dom dla kuracjuszy. Gwałtowny rozwój uzdrowiska nastąpił jednak dopiero w połowie XIX wieku, kiedy w Krynicy pojawił się profesor Józef Dietl. Już od 1858 roku stosowano tu kąpiele borowinowe, a kontynuatorzy dzieła Dietla przyczynili się do rozwoju technicznego uzdrowiska. W tym okresie powstały takie obiekty jak stare łazienki mineralne, stare łazienki borowinowe, dom zdrojowy, drewniana pijalnia główna z deptakiem, liczne pensjonaty i teatr modrzewiowy. Do rozwoju uzdrowiska przyczyniło się również wybudowanie w 1876 roku linii kolejowej do Muszyny, przedłużonej później do Krynicy. W 1877 kuracjuszy przyjmowało już 11 domów uzdrowiskowych oraz 64 domy prywatne. U schyłku stulecia Krynickie Zdroje odwiedzało blisko 6 000 kuracjuszy rocznie. W końcu wieku XIX Krynica-Zdrój była modnym i elitarnym miejscem pobytu i spotkań wielu sławnych Polaków. Bywali tu m.in. Jan Matejko, Artur Grodger, Henryk Sienkiewicz i Józef Ignacy Kraszewski. Dalszy prężny rozwój uzdrowiska przypada na pierwsze lata XX wieku. Powstają nowe wille i pensjonaty. W
W 1911 roku Krynica uzyskała prawa miejskie. W związku z koniecznością pozyskiwania większej ilości wód do kąpieli, od 1911 roku poszukiwania nowych źródeł wód mineralnych w Krynicy prowadził geolog Rudolf Zuber, profesor Uniwersytetu Lwowskiego. Zakończyły się one sukcesem w 1914 roku poprzez dowiercenie się do szczawy alkaicznej o największym znanym wówczas stężeniu. W czasie I wojny światowej udało się ocalić Krynicę od zniszczenia przez wojska rosyjskie, wmawiając dowódcy, że miasto, przyjmując na leczenie wielu obcokrajowców, nie jest polskim miastem. Po zakończeniu I wojny światowej uzdrowisko przejęły władze polskie. Odrestaurowano wtedy część obiektów i wybudowano wiele nowych, między innymi nowe łazienki mineralne, pensjonat Lwigród czy nowy dom zdrojowy. Kontynuowano także poszukiwania kolejnych źródeł. Rozwijała się także infrastruktura turystyczna. Zbudowano schronisko na Jaworzynie Krynickiej i kolejkę na Górę Parkową, stadion zimowy oraz tor saneczkowy. W Krynicy odbyły się m.in. Mistrzostwa Europy w saneczkarstwie i Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie. W rok przed wybuchem II wojny światowej Krynicę odwiedzało rocznie około 40 000 osób. W styczniu 1937 roku w Krynicy bawiła w podróży poślubnej przyszła królowa Holandii księżniczka Julianna wraz z mężem księciem Bernardem. Ze sławnych postaci przebywali tu również Ludwik Solski, Helena Modrzejewska, Władysław Reymont, Julian Tuwim, Konstanty Ildefons Gałczyński czy Jan Kiepura. II wojna światowa przerwała rozwój uzdrowiska. Pod okupacją Krynica znajdowała się do 18 stycznia 1945 roku. Wycofujący się Niemcy zabrali praktycznie wszystkie urządzenia, a wkraczająca Armia Czerwona doszczętnie zdewastowała to, co pozostało. Sprawiło to, że miasto zaczęło budzić się z letargu dopiero w latach 50. Powstały nowe sanatoria branżowe, efektowny zakład przyrodoleczniczy, pijalnia główna z salą koncertową, korty tenisowe i boiska. Wkrótce Krynica stała się największym kurortem w zespole uzdrowisk krynicko-poprackich. Dziś Krynica-Zdrój to jedno z najpopularniejszych uzdrowisk, zwane często perłą uzdrowisk polskich. Kuracjuszy i turystów można często spotkać na tutejszym deptaku i jest to jedno z bardziej zatłoczonych miejsc w mieście, ale posiadające swój klimat. Spacerując bulwarem Dietla oraz częścią ulicy Nowotarskiej możecie zobaczyć najpiękniejsze krynickie budynki. Są to chociażby stare łazienki mineralne, stary dom zdrojowy, stare łazienki borowinowe, a także nowoczesna pijalnia wód mineralnych. To w niej możecie skosztować najsłynniejszych krynickich wód jak Jan, Zuber czy Tadeusz. Całość uzupełniają piękne drewniane wille i pensjonaty. Przy deptaku możecie również skorzystać z usług jednej z licznych tu restauracji czy kawiarni, obejrzeć pokazy 2 multimedialnych fontan, czy spotkać się z Bogusławem Kaczyńskim, postacią ściśle związaną z festiwalem imienia Jana Kiepury w Krynicy. Witam Państwa z pięknej, sierpniowej, rozśpiewanej i kwitnącej najpiękniejszymi kwiatami Krynicy. Jestem przekonany, że Państwo, przyjeżdżając do Krynicy, spędzą miło urlop. Jest Pan twarzą festiwalu imienia Kiepury w Krynicy. Czym wyróżnia się ten festiwal? Wyróżnia się niezwykłą atmosferą, jaka panuje na festiwalu, tymi wielkimi tłumami i międzynarodowymi tłumami ludzi, którzy przyjeżdżają z całego świata do Krynicy i Krynica dzięki festiwalowi w czasie festiwalu jest wypełniona publicznością poprzednim. Pan burmistrz powiedział do mnie, że takich tłumów nie pamięta w Krynicy od wielu lat. Bardzo mnie to cieszy, bo od wielu lat reklamuje na świecie Krynicę, pokazuje jej bloki i wskazuje mieszkańcom bloku szewskiego, że to wyjątkowo piękne miejsce i że warto tutaj kiedyś przyjechać. Panie Bogusławie, czy podoba się Panu w Krynicy? Mnie się w Krynicy bardzo podoba. Ja zachwycam się architekturą Krynicy, wspaniałymi budowlami, niepowtarzalnymi, jedynymi w
swoim rodzaju. Nad Krynicą unosi się duch cesarza Franciszka Józefa i jego żony cesarzowej Sisi. No i ta zieleń Krynicy i te dywany kwiatów, te piękne trawniki ukwiecone, jest przepięknie, tylko jak na mój głos o tym głośno mówię, zlikwidowałbym kilka ogródków piwnych, a na to miejsce otworzył kilka kawiarni w stylu wiedeńskim. Takie kawiarnie były w Krynicy w końcu XIX wieku, jeszcze na początku XX wieku i te kawiarnie świadczą o charakterze tego jedynego w swoim rodzaju gruntu. Dziękuję. Miło było Pana poznać. Oprócz Bogusława Kaczyńskiego z uzdrowiskiem związana jest także jedna z najbarwniejszych i najsłynniejszych osób, Nikifor zwany Krynickim. Często można go było spotkać na krynickim deptaku, gdzie malował. Większość życia spędził w biedzie, uznawany za dziwaka ze względu na wrodzoną wadę słuchu i wymowy. Dopiero pod koniec jego życia świat odkrył Nikifora, najwybitniejszego przedstawiciela prymitywizmu. Dziś w przepięknej drewnianej willi Romanówka przy bulwarze Dietla znajduje się muzeum poświęcone jego twórczości. Niestety nie możemy Wam pokazać zdjęć z tego miejsca, bo nie udało nam się porozumieć z muzeum. Ale jeśli lubicie sztukę i będziecie w Krynicy, to warto tu zajrzeć. In a world where machines start to learn, there's a user who's just about to turn. He types in anger, frustration, and disdain. This site's not stupid, his complaint plain, but all the irony in his plea, demanding everything for free. The creator's not lazy, if only he knew. Góra Parkowa w Krynicy-Zdroju to malowniczy szczyt o wysokości 742 metrów nad poziomem morza, położony w samym sercu miasta, tuż nad urokliwym deptakiem. To prawdziwy zielony raj, będący częścią ogromnego parku zdrojowego. Wzniesienie poprzecinane jest czarującymi alejkami i zakątkami, które oferują idealne warunki do relaksu. Każdy, niezależnie od wieku, znajdzie tu coś interesującego. O wyjątkowych atrakcjach Góry Parkowej opowie Wam pani Joanna Chmielowska z Polskich Kolei Linowych. Dzień dobry, witamy Państwa w kolei linowo-terenowej Góra Parkowa w Krynicy-Zdrój. To najstarsza kolej linowo-terenowa w Polsce i druga wybudowana zaraz po Kasprowym Wierchu. Datuje się na 1937 rok i od tego czasu ani razu nie przebudowywane budynki stacji dolnej i przede wszystkim oryginalne wagony zabierają naszych turystów z dolnej stacji na stację górną, na szczyt Góry Parkowej, która znajduje się w samym sercu ponad 200-letniego parku zdrojowego. Latem na szczycie Góry Parkowej można przenieść się w czasie również poprzez odwiedziny naszej mini instalacji Wehikuł Czasu. To muzyczna ławeczka, w której po naciśnięciu guzika każdy może odsłuchać kultowe utwory Jana Kiepury. To rowerki retro, niepowtarzalne miejsce, aby zrobić sobie pamiątkową fotografię i mini wagonik, fotobudka, w której jedni znajdą ciekawostki historyczne na ekranach pokazujących animacje. Możemy dowiedzieć się co nieco o modzie panującej w latach 30., czy też sławnych postaciach odwiedzających to miejsce w owych latach. Latem na szczycie Góry Parkowej czynna jest popularna atrakcja wśród rodzin z dziećmi. To rajskie ślizgawki i zjeżdżalnia pontonowa. Rajskie ślizgawki to zestaw 3 torów do jazdy dostarczających mniejszych i większych emocji. Tutaj znajdzie dla siebie radość każdy użytkownik, czyli zarówno małe dzieci z rodzicami będą mogły zjechać na łagodnej fali, jak i te osoby, które poszukują troszkę adrenaliny na szaleńczych zjazdach na kamikadze. Góra Parkowa to miejsce odwiedzane przez turystów nie tylko latem.
Również zimą miejsce to dziś zielone zamienia się w niezwykłą, bajkową, srebrzystą krainę. To właśnie tutaj od początku grudnia do końca lutego czynny jest Park Światła, ale nie byle jaki, ponieważ wszelkie jego elementy świecące nawiązują znowu do lat 30., do retro, do art deco oraz do elementów popularnych tutaj w uzdrowisku. The creator stands his efforts unseen, juggling roles a one-man machine, not for the money, but for the art, pouring in his soul right from the start. Góra Parkowa to miejsce, które powróciło do najlepszych tradycji. Znajdujemy się obecnie na tarasie, który został odbudowany, wzorując się na oryginalnych fotografiach z lat 30. Przed nami przepiękny widok panorama Krynicy dostępna gołym okiem, a pod naszymi stopami peron kolei, do której już za parę minut wjedzie kolejny oryginalny wagonik z 1937 roku. Lata 30., art deco, czasy, które często przez nas nazywane są krótko retro. To niezwykle barwny, bogaty okres w historii Polski, ale również w życiu kulturalnym. Znajdujemy się wewnątrz kawiarni na szczycie Góry Parkowej. To właśnie kawiarnia i restauracja w tym miejscu w niezwykły sposób nawiązują do architektury art deco. Wszelkie elementy dekoracji, najmniejsze detale wskazują, że znajdujemy się właśnie w latach 30. Jeśli nie stać się na Krynicę, jedź za granicę. To najbardziej popularne powiedzenie, które łączy się z latami 30. i Krynicą Zdrój. Dziś na szczycie Góry Parkowej przez całe wakacje od poniedziałku do piątku dostarczamy naszym turystom tych tanecznych atrakcji. Zatem zapraszamy na fajfy na Górę Parkową. Crafting, handmade music and innovations too. So here's to the builders. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o atrakcjach Góry Parkowej, to zapraszamy na nasz wcześniejszy film, gdzie pani Joanna szczegółowo opowiada, jak miło i aktywnie spędzić czas na Górze Parkowej i to niezależnie od pory roku. Niedaleko od krynickiego deptaka znajduje się miejsce, gdzie wielu z Was przeżyje sentymentalną podróż do czasów dzieciństwa. Muzeum Zabawek w Krynicy to magiczne miejsce, w którym dzieci z radością i zdumieniem odkrywają zabawki swoich rodziców i dziadków, a dorośli z uśmiechem wspominają świat zapomnianych dziecięcych fantazji. Zabawki mają tu magiczną moc, łącząc pokolenia i zachęcając do wspólnego spędzenia czasu. Zapraszam Państwa serdecznie do Muzeum Zabawek w Krynicy Zdroju. Tutaj znajdzie każdy coś dla siebie. Mamy zabawki już od końca XIX wieku, przez czasy PRL, w których większość dzisiejszych 40-30-latków się odnajdzie jak w domu. Prowadzimy też warsztaty zabawkarskie, na które serdecznie zapraszamy. Przez wspomnienia łączymy pokolenia. Muzeum Zabawek jest kolekcją rodzinną, zbieraną od wielu pokoleń. Jest to kolekcja Marii Ozierańskiej i Mirosława.
Zajmuje się tym w tej chwili cała nasza rodzina. W pewnym momencie, gdy już tych zabawek nazbierało się naprawdę bardzo dużo, zaistniała potrzeba wystawienia ich i pokazania szerszej publiczności, no bo ile można tylko w domu cieszyć się taką ilością zabawek. Na początku było muzeum w Kudowie-Zdrój na Dolnym Śląsku, a po 12 latach otworzyliśmy też filię w Krynicy-Zdroju, w której właśnie jesteśmy. Kolekcja obejmuje ponad 20 000 eksponatów. Są to zabawki z całego świata. Niestety nie wszystkie udało się wystawić, bo miejsca cały czas nam brak. Zgromadzono tutaj ponad 6000 wyjątkowych eksponatów, dawnych zabawek i przedmiotów związanych z dzieciństwem, pośród których z pewnością odnajdziecie takie, do których serce zabije wam mocniej. Znajdziecie tu klocki, lalki wraz z akcesoriami, pojazdy, figurki zwierząt, zabawki optyczne, szopki bożonarodzeniowe, zabawki sakralne, pociągi, zabawki pochodzące z filmów, militaria chłopięce, zabawki ludowe, misie, konie na biegunach, zabawki na parę, konsole do gier wideo, teatrzyki domowe, samograje, resoraki, gry towarzyskie i wiele innych. Wśród nich są także tak nietypowe jak te, o których opowie wam pan Daniel. To, co mamy tutaj, to jest jedna z moich ulubionych zabawek. To jest zabawka, która na dzisiejsze nie ma wręcz odpowiednika. To jest w pełni działająca maszyna parowa do zabawy dla dzieci. 100 lat temu dziecko, otrzymując taką maszynę, musiało przede wszystkim dolać tam wodę, pod spodem rozpalić ogień. Nie baterie, nie jakieś powerbanki, tylko prawdziwy ogień. Po tym jak rozpaliliśmy, czekamy aż zagotuje się woda i potem zaczyna się cała magia. Magia, czyli działająca maszyna parowa. Zabawkarze nie poprzestali na samym silniku parowym do zabawy, ale z czasem dorzucili różnego rodzaju zabawki, które można było uruchomić wykorzystując tą maszynę parową. I w naszym muzeum mamy przykłady, które stoją tuż za mną. Ale to nie koniec, bo jeszcze, jeżeli ktoś miał smykałkę do majsterkowania, to mógł się bawić przedwojennym Lego Technik. Tutaj też mamy zgromadzone klocki metalowe, które wymagały no troszeczkę precyzji, bo wykorzystywało się prawdziwe narzędzia do skonstruowania swojego własnego projektu, jakiejś maszyny, czy też kopii tego, co mamy za mną. Opuszczamy już centrum uzdrowiska, aby pokazać wam dwie niezwykłe atrakcje, które odsłonią przed wami piękno Beskidu Sądeckiego w całej okazałości. Wieża widokowa w Krynicy-Zdroju to pierwsza tego typu konstrukcja w Polsce, z której można podziwiać zapierający dech w piersiach widok na malowniczą okolicę i nie tylko. Drewniana konstrukcja o wysokości 49,5 metra zlokalizowana jest w paśmie lasów Jaworzyny Krynickiej na szczycie stacji narciarskiej Słotwiny Arena. Witam bardzo serdecznie. Znajdujemy się w Krynicy-Zdroju, w ośrodku Słotwiny Arena, gdzie powstała pierwsza w Polsce taka wieża widokowa w koronach drzew. Wieża ma wysokość 49,5 metra i możemy ją porównać do 17-piętrowego wieżowca. Długość ścieżki to niewiele ponad kilometr, dokładnie 1030 metrów. Ścieżka jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ponieważ na ścieżce nie ma schodów.
Jeśli chodzi o budowę wieży, wieża zbudowana jest z robini akacjowej. Jest to drzewo bardzo wytrzymałe i odporne na działanie warunków atmosferycznych bez jakiejś większej konserwacji. Do zbudowania wieży wykorzystano 3000 metrów robini akacjowej, którą sprowadzono z Węgier, Rumunii oraz z Polski. Wieżę podpiera 18 wież sporczych i aż 87 słupów. W głównym pionie znajduje się nasza zjeżdżalnia, która ma długość 60 metrów. Wieża jest czynna cały rok, także zapraszamy Państwa nie tylko latem, jesienią, ale również zimą, gdzie można oglądać piękne zimowe plenery. Wędrując ścieżką mijamy różne stacje edukacyjne, gdzie możemy się dowiedzieć troszeczkę więcej o roślinności, która występuje na naszym terenie, o mofetach, a także o tutejszej ludności, ponieważ tutejszy teren to dawna Łemkowszczyzna, czyli tutaj zamieszkiwali Łemkowie. W naszym ośrodku mamy również tężnię, do której po przebytym spacerze można sobie podejść i zażyć inhalacji. Jeśli by Państwo zgłodnieli, można również skorzystać z naszej restauracji widokowej, która znajduje się przy dolnej stacji kolejki. Spacer ścieżką jest nieforsowny, tak naprawdę w ogóle nie czujemy, że ją pokonujemy, ale niezwykle przyjemny i dostarcza mnóstwo pozytywnych wrażeń. Czekają tu na Was bajeczne widoki na Beskid Sądecki, ale również na Pieniny i Gorce, a przy ładnej pogodzie widać nawet Tatry. Dodatkowo ścieżka wiedzie wśród pięknego drzewostanu, a wiosną i latem towarzyszy Wam śpiew ptaków. Trasa do wieży widokowej to nie tylko piękne krajobrazy, ale także ciekawa forma edukacji, możliwość poznania otaczającej przyrody i historii dzięki specjalnym instalacjom edukacyjnym. Znajdziecie tu 15 stanowisk, tablic, multimediów i gier, które pozwolą w przyjemny sposób dowiedzieć się więcej o Krynicy-Zdrój i okolicach. Poznacie bogactwo przyrodnicze regionu, legendy i bohaterów ludowych podań oraz mieszkańców tych ziem Łemków i ich zwyczaje. Ośrodek Słotwiny Arena. Mamy nie tylko wieżę, która została oddana do użytku w 2019 roku, ale również trasy rowerowe oraz trasy narciarskie zimą. W naszym ośrodku mamy 2 wyciągi narciarskie, główny oraz wyciąg Słotwinka. Tam również mamy nasz snowpark, gdzie można poskakać na różnego rodzaju skoczniach, rampach, boksach. Jeśli przyjadą do nas Państwo zimą, można również skorzystać z usług naszych wspaniałych instruktorów. Szkółkę mamy również przy dolnej stacji narciarskiej. Wieża widokowa w koronach drzew w Krynicy to jedna z ciekawszych atrakcji regionu. Spacer nie jest forsowny, więc poradzą z nim sobie zarówno dzieci, jak i nieco starsi turyści, a widoki ze szczytu na pewno Was oczarują. A po powrocie możecie odwiedzić znajdującą się przy dolnej stacji wyciągu restaurację. My wieczorową porą trafiliśmy tam na imprezę w stylu PRL. Dobrze nam znane przeboje, piękne samochody z epoki, nietypowa jak na tamte czasy, bo miła obsługa i obowiązkowo piesek z kiwającą głową. Jaworzyna Krynicka to najwyższy szczyt w okolicach uzdrowiska. To prawdziwa perła Krynicy, przyciągająca turystów niezwykłymi widokami oraz bogatą infrastrukturą turystyczną dostępną przez cały rok. Z Doliny Czarnego Potoku wjeżdża na jej wierzchołek nowoczesna kolej gondolowa. Podróż zajmuje tylko kilka minut. Cześć!
Cześć, witam Was bardzo serdecznie na Jaworzynie Krynickiej. Znajdujemy się na wysokości 1114 metrów nad poziomem morza, a tak naprawdę troszeczkę wyżej, ponieważ jesteśmy na platformie widokowej 360, skąd możemy podziwiać piękne widoki nie tylko na Beskidy, Bieszczady, Góry Leluchowskie, ale również Tatry. Trochę historii o kolei gondolowej na Jaworzynę Krynicką. Kolej ta została otwarta w 1997 roku i wyobraźcie sobie, że w pierwotnym planie miało jej w ogóle nie być, ponieważ pierwszy plan zakładał kolej gondolową, owszem, ale do Krynicy, czyli miała ona łączyć miasto z stacją dolną Jaworzyny Krynickiej. Tak więc ta linia kolejki gondolowej, którą my przetransportowaliśmy się dzisiaj na szczyt, miała być dopiero drugim etapem. Jaworzyna Krynicka nie jest to tylko i wyłącznie ośrodek narciarski funkcjonujący w zimie. Również w lato oferuje bogatą ofertę atrakcji, niespodzianek, ponieważ proponujemy naszym gościom lato pełne niespodzianek i z przyjemnością Wam o tym opowiem już za chwilę. Nie ma chyba lepszego miejsca, żeby opowiedzieć Wam o lecie pełnym niespodzianek niż nasze Serce Góry. Serce Góry jest to miejsce, do którego zapraszamy naszych gości, żeby zrobili sobie fotkę. Pięknie widać gondolki, pięknie widać widok na Beskid Niski. Pozwólcie, że pokażę Wam na mapce z pewnymi propozycjami. Więc tak, pierwsza rzecz, zaczynamy na stacji dolnej kolei gondolowej. Możemy tutaj zostawić samochód za darmo na jednym z 3 parkingów. I teraz uwaga, albo wybieramy się na wycieczkę pieszą stąd, albo uwaga, bierzemy swój rower, bądź też wypożyczamy na przykład w Turbo Bikes elektryczny, ładujemy do gondolek i wyjeżdżamy sobie na sam szczyt. I co robić na szczycie? Przede wszystkim, słuchajcie, zróbcie sobie zdjęcie w sercu gór. Fenomenalny widok i podzielcie się tagując jaworzynakrynicka.pl. Pokażecie nam, jak bardzo Wam się podoba. Następnie mamy również całą siatkę punktów gastronomicznych, ale to nie jest najważniejsze, bo jak już się naładujecie pyszną szarlotką, wypijecie kawę, warto jest się przejść stokiem aż do Diabelskiego Kamienia. Leży on na czerwonym szlaku, czyli tak zwanym głównym szlaku beskidzkim, który ciągnie się aż po Ustroń od Wołosatego, czyli z Bieszczad w Beskidy. Więc jest to na pewno jeden z piękniejszych pomników przyrody, warty obejrzenia. I można sobie albo wrócić na szczyt, bądź też zejść jednym ze szlaków, a mamy szlaki zielone, czerwone, więc tych opcji jest kilka, bądź też wybrać jedną z tras rowerowych. Nudy nie ma, oferujemy Wam piękne widoki, dużo świętego spokoju i przede wszystkim oddechu od rzeczywistości. Znajdujemy się na dolnej stacji naszej najnowszej kolejki krzesełkowej, 7 oraz niebieskiej trasy, która została przygotowana pod osoby początkujące, uczące się i rodziny. I sądzę, że to jest dobry moment, żeby porozmawiać na temat naszej oferty zimowej. Bo słuchajcie, jeżeli chodzi o Jaworzynę Krynicką, kolej gondolową, to pierwsze skojarzenie to jest zima. Przeogromna siatka naszych tras narciarskich, możliwości, to jest właśnie zima. Tak więc pozwólcie, że podsumuję niejako to, co my oferujemy naszym gościom. Przede wszystkim jesteśmy zwolennikami
takiej filozofii, że dajemy różnorodność, bo z jednej strony mamy trasę fisowską trudną, czarną, tak więc to jest ciekawa pozycja dla osób, które śmigają bez problemu. Z drugiej strony jest wiele tras czerwonych, czyli taki poziom jest po środku, jeżeli nie czujesz się super pewnie, ale całkiem ładnie śmigasz, też się fajnie odnajdziesz. Jednak mamy też coraz więcej tras niebieskich ukierunkowanych na właśnie osoby uczące się, początkujące. Dlatego też oferujemy ponad 13 km tras narciarskich o zróżnicowanym poziomie, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Ponadto w tym roku ruszamy również z tarasem na dolnej stacji kolejki wraz ze strefą après-ski. Tak więc chill-out będzie totalny i cieszymy się, ponieważ otwiera się również strefa komercyjna, gdzie zaprosimy do nowej wypożyczalni, przechowywalni. Będzie szkółka narciarska przeniesiona z innego budynku, tak więc wszystko będzie w jednym miejscu. Powoli kończymy naszą przygodę na Jaworzynie Krynickiej. Zmierzamy do stacji górnej, gdzie z powrotem wejdziemy w wagonik, żeby móc zjechać na sam dół. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję, że tutaj byliście, że nam towarzyszyliście, bo uważam, że Jaworzyna Krynicka jest piękna, jest tutaj co robić i uważam to za jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie i mam nadzieję, że nas odwiedzicie. I no cóż, do zobaczenia na Jaworzynie Krynickiej. Trzymajcie się, pa pa! Jeśli interesuje Was więcej szczegółów dotyczących atrakcji na Jaworzynie Krynickiej, to odsyłamy Was do naszego wcześniejszego filmu, w którym Marta szczegółowo opowiada o wszystkich atrakcjach na szczycie i w okolicy. Czy warto przyjechać do Krynicy? Według nas tak, ale jakby nasz film Was do tego nie przekonał, to posłuchajcie, co na temat atrakcji tego uzdrowiska ma do powiedzenia przewodniczka Zuzanna Długosz, czyli słynna Baba z gór. Krynica Zdrój. Perła polskich uzdrowisk. Z pewnością jedno z najlepiej i najłatwiej rozpoznawalnych destynacji i miejscowości wypoczynkowych. Trochę kojarzone z seniorami i z gośćmi sanatoryjnymi, ale to już jest tylko mit. Dzięki temu, że mieszkańcy naszego terenu mocno powyjeżdżali za ostatnich 15 lat za granicę, to bardzo wiele tych innowacji i pewnych rozwiązań turystycznych zastosowali na naszym terenie i dzięki temu oprócz deptaków w Krynicy, które oczywiście jest piękne i wart tego, żeby chociaż raz nim przespacerować się, mamy Krynicki Park Linowy, mamy Muzeum Zabawek, mamy właściwie cały rok czynne lodowisko, mamy Sankostradę, mamy też czynny cały rok, no i dwie kolejki na Jaworzynę Krynicką i na Górę Parkową. Jaworzyna Krynicka daje możliwość eksploracji gór dla tych, którzy rozpoczynają przygodę z górami albo ci, którzy pomalutku ją kończą. Dlatego, że możemy wyjechać na szczyt i stamtąd albo zjechać z powrotem, albo zastanowić się, co robimy dalej, czy schodzimy, czy wędrujemy dalej. Kolejka natomiast na Górę Parkową jest kolejką, która stała się wehikułem czasu do lat 30. XX wieku. Fantastyczny pokaz mody w poczekalni zaprasza nas w świat mody minionej, acz małymi elementami wracającymi z powrotem do łask. Później lektor wiezie nas kolejką i mówi tak, jak mówiło się 85 lat temu, czyli w momencie oddania kolejki do użytku, a górna stacja, dla tych, którzy pamiętają kolejkę, jest absolutnie nie do poznania, ponieważ styl art déco we wnętrzu modernistycznym odmieniany jest przez wszystkie przypadki, zupełnie nowość. Co pozostaje niezmienne?
rajskie ślizgawki. Teoria jest taka, że z tego się nie wyrasta, a więc zapraszam i dużych, i małych. Dostępna jest również dla osób dorosłych. Te filcowe zjazdy na metalowej rynnie nie tylko dają radochę całej rodziny, ale też troszkę przypominają piękną i długą historię saneczkarstwa na naszym terenie, bo mało kto wie, że 20-lecie międzywojenne to czas, kiedy Krynica-Zdrój była zimową stolicą Polski. No dobrze, sport miniony i historię mamy już opowiedzianą, a jakie jeszcze atrakcje czekają rodziny z dziećmi? Jedną z najmłodszych i najnowszych atrakcji jest wieża widokowa na Słotwinach. Sam wyciąg narciarski pamięta czasy socjalistyczne, ale wieża widokowa i spacer w chmurach jeszcze nie ma 10 lat. Dzięki temu jest absolutnie nowością, pięknie usytuowana, ze stacjami edukacyjnymi w trakcie przejścia i każdy z nas sobie pięknie poradzi, dlatego że jest tak wieża wyprofilowana, że naprawdę na przysłowiowych rolkach czy hulajnodze każdy z nas dotrze na szczyt. Zarówno wieża widokowa na Słotwinach, jak Góra Parkowa i Jaworzyna Krynicka bardzo często tworzą dla nas dodatkowe programy, animacji, aktywności, że w cenie biletu możemy doświadczać dodatkowych rzeczy, więc warto śledzić ich profile. Ale Krynica-Zdrój to również miejsce, które bogate jest grami terenowymi i z babą z gór. Możecie Państwo eksplorować Krynicę szlakiem kwietnych figur. Tę aktywność wakacyjną organizuje już kolejny rok i fantastycznie się przyjęła. Ale w 2024 roku rozpoczęłam również eksplorację Tylicza. Tylicz, ktoś by powiedział, że mało rozpoznawalna w lecie miejscowość, trochę to zmieniamy, ponieważ Tylicz jest miastem, miejscowością, która stała się uzdrowiskiem, a ma ogromny potencjał nie tylko zimowy, który już został odkryty, ale również letni, więc w wakacyjne poniedziałki spacerujemy sobie po Tyliczu. Czy wyczerpałam wszystkie pomysły na spędzanie czasu w Krynicy? Na pewno nie, ponieważ z roku na rok tworzą się kolejne, tworzą się takie, których jeszcze sami mieszkańcy nie znamy, a więc mam nadzieję, do zobaczenia w Krynicy-Zdroju. Z Zuzanną spotkacie się jeszcze w naszych filmach z Sądecczyzny. Dlatego nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału, żeby nie przegapić opowieści tej niezwykle barwnej postaci i ikony Beskidu Sądeckiego.